Dzień dobry moi drodzy. Mamy czwartek, 19 czerwca. Nocka była w porządku. Spałem jak zabity. A teraz biorę się za śniadanie. No jest 6:20. Czas jest w miarę sensowny. I jedziemy na przełęcz Świętego Gotarda, która jest troszeczkę jednak oddalona od naszego miejsca. Nie wiem, czy tam dojadę, ale myślę, że mogę się postarać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdro. Ja jestem już gotowy do trasy. Wysmarowany cały po prostu różnymi kremami. Sudokrem zadziałał przez noc, jest ok. Także można jechać. Żegnamy się z tym cudownym miejscem, powiem wam. Naprawdę pięknym. Jak widać, nie tylko ja nocuję na dziko. O, proszę bardzo, dwa kampery. Jeszcze wcześniej, słuchajcie, Niemcy po prostu rozbili się na polu u kogoś. Właśnie zbijali namiot. Także widzicie, wszystko się da. O, jakie piękne źródełko. Dobra, jedziemy tym oto pięknym sposobem. Przez tą dróżkę dotarliśmy do najbliższego miasteczka. W dalszym ciągu będziemy zjeżdżać troszeczkę, tak około 15 km. Mam nadzieję, że bez serpentyn. Klocki przeżyły wczorajszy wypad. Można jechać. Powiem wam, że mi się tu bardzo podoba ze względu na to, akurat w tym regionie mi się podoba ze względu na to, że tu czuć takiego włoskiego ducha. Są trochę inni ludzie, jest trochę inna kultura kolarska. No jest ten język włoski, to jest, wiecie, to ma swój wyraz. To nie jest takie bezpłciowe jak niektóre regiony w Szwajcarii, bo są takie regiony. Ja przejeżdżałem przez takie i powiem wam, że szczerze, jak nie ma tych emocji takich, no to no niby jest ok, widoki są ładne, ale czegoś brakuje. Tutaj jest inaczej. A po czym poznać, że tu jest tak dużo Włochów też, jeżeli chodzi o kulturę kolarską. Przede wszystkim Colnago, jeszcze raz Colnago. No, to już robi robotę. Jak mam być szczery. Niezależnie od tego, czy tu jest rozgrywany Tour de Suisse. Szykuje się kolejny dzień totalnej lampy. Już teraz jest gorąco. A jest, słuchajcie, 8, no w 8:30. Więc no będzie zabawa. Mam już rękawiczki, długi rękaw. No bo niestety muszę się chronić. Ciekawe jest to, że przed wyjazdem tutaj miałem kilka takich wypadów, na których się konkretnie spaliłem i myślałem, że wiecie, że przystosowałem skórę do tego, żeby tutaj nie używać kremów z filtrem, bo tego po prostu nie lubię. No ale mimo wszystko i tak dostałem ostro do popalenia, niestety. Ale ja myślę, że jakoś to będzie. A ja dopowiem jeszcze, że kremy z filtrem są tu absurdalnie drogie i są w dużych butelkach. Jeszcze się nie spotkałem, żeby były w małych, więc ja po prostu odpuszczam ten temat i tyle. Buongiorno. Daj Włocha. O panie. Jak tu można jechać, nie?
No muszę wam powiedzieć, że póki co to taka droga dla rowerów w Szwajcarii to właściwie jest rzadkością, jeżeli chodzi o moją trasę. Ale to się za niedługo skończy, ponieważ za moment to jest, powiem wam, będziemy tam odbijać w góry. Ale ładna dogma mnie przed chwilą mijała. Pinarello znaczy się. Cała czerwienietka. Coś pięknego. Czy to nie jest przypadkiem ta tarcza drążąca do tuneli? Mocno mi się wydaje, powiem wam. Ładny eksponacik, nie? No jasne, to jest dokładnie to. Do Gotarda mamy 50 km. No jestem ciekaw, ile realnie wychodzi tego podjazdu. Godzina jest późna. Jest 10:45, więc pewnie około, no nie wiem, no kurczę, trudno mi powiedzieć, o której będę zjeżdżał, ale będę starał się to zrobić dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się uda. Się wyrobię czasowo. No, I have only 2 weeks to spend on bike. So, but I have a problem with the sun, yeah. You know. Yeah. Gość wraca do Zurichu. Ale trochę żeśmy rozmawiali o Grecji, o Bośni, Hercegowinie. No nie powiem. Super facet, powiem wam. Fajnie się gadało z nim. Takie spotkania też się pamięta. Chociaż powiem wam szczerze, ja troszeczkę stronię od ludzi, bo ten nadmiar wrażeń, który mam w podróży, ludzie czasami potęgują, ja się nie proszę nikogo o nic, wiecie, bo potem trzeba gadać. To nie jest mój styl czasami. Ale z podróżnikiem to ja zawsze pogadam. Zawsze. Mógłbym godzinami po prostu. Przez najbliższe 30 km no to jednak będzie pod górkę, też tą drogą. No będzie coraz więcej agrawek, ale to jeszcze nie jest przełęcz, jak się okazuje, znaczy wjazd na przełęcz. Mała przerwa. Spoko. Jakże uroczo taki scenerii. Spójrzcie, jaki miły przerywnik. Tyle klasyków. A my dalej podjeżdżamy. Wolno to idzie. Taki raport mały z drogi. Powiem wam, nie wiem ile jest stopni, ale no zaczynam odczuwać tę temperaturę dosyć poważnie. Dobrze, że mam okulary, dobrze, że mam długi rękaw. No, bo już bym raczej nie jechał bez tego. Ale wolno to idzie, bardzo wolno i mozolnie.
powiem wam, mam takie myśli, żeby nie wejść do tego całe po prostu. Jak mam być cały? Po co tam nocy, ręce, nogi? Po prostu łazimy i zostajemy. Ale jest lodowata ta woda, wierzcie mi. Niech zgadnę. Pewnie kop jest zamknięty, bo jest siesta. Tak, dokładnie tak. Dotarłeś do celu. Słuchajcie, jedna rzecz. Przecież dzisiaj jest święto. Ja myślałem, że jest siesta. Ale no, to cóż, kwestia ogarnięcia, nie? No. Powiem wam inaczej. Na szczyt Przełęczy jest 13 km, więc w sumie, co to jest 13 km, nie? Myślę, że znajdę jakiś lokal i może coś zjem, może jakąś pizzę, kto wie. O ile nie ma faktycznie tej siesty. No, a w międzyczasie jestem na parkingu. Na takiej skrzyni, słuchajcie, były dwie rzeczy nieotwarte. Ta jedna to jest kofeina bez cukru, no to chyba raczej nie dla mnie. Ta druga to jest jakiś drink z dobrą datą, jeszcze były prawie zimne, więc biorę i piję. No, były nieotwarte oczywiście. No, taki farcik. No. Szukamy lokalu. Jest 15. Słuchajcie, jest święto, ale jest też siesta. Nie myliłem się. Pizza jest serwowana dopiero o 18. Także wiecie, wszędzie gdzie są Włosi jest siesta. Pamiętajcie o tym, nawet tu w Szwajcarii. W ogóle mnie to nie dziwi. No cóż, muszę to przemyśleć wszystko, powiem wam. Prawda jest taka. 1 pomidor, 2 jabłka, 1 banan, 1 Snickers i owsianka bez cukru. Czy ja na tym podjadę pod Gotarda? Będę musiał. Ciśniemy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja mam na chwilę obecną przejechane 71 km, głównie pod górę. Natomiast powiem wam, że ja po prostu no chciałbym po prostu przejechać dzisiaj tą Przełęcz, bo jutro mam w planie furkę i też nie wiem jak będzie z pogodą. Może być różnie. Jakbym wczoraj trochę dociągnął tego zjazdu, to dzisiaj by nie było dramatu, no ale już po prostu czasowo byłem, no nie będę się wyrażał, więc dzisiaj no chciałbym to wyrównać po prostu. Też powiem wam, że ja się tak nieśmiale rozglądałem za noclegiem i podnóża Przełęczy, to powiem wam, że no tutaj to jest w ogóle już dramat jakiś. Jak mam być szczery. Nie ma płaszczyzn, mało miejsca. No jest kiepsko. Musicie mi uwierzyć na słowo. Więc w sumie to też nie mam wyjścia trochę. Muszę to podjechać. Najważniejsze teraz opanować emocje, żeby się wyciszyć, bo jestem już, powiem wam, trochę wkurzony tym ciągłym podjeżdżaniem przez cały dzień. O ile już można do góry, nie? Na wjeździe na Przełęcz Gotarda jest dużo takich odcinków z kostką brukową, ale one są krótkie zazwyczaj. I nowością są właściwie też tablice, które oznaczają ilość kilometrów do szczytu Przełęczy. Wody póki co na wjeździe nie ma w ogóle, nie ma nic, ale na szczęście
Jestem na to przygotowany. Powiem wam, że wieje mi teraz w twarz taki konkretny wiatr, ale jest on na tyle zimny, taki przyjemny, że on mi w zasadzie pomaga. A w pewnych warunkach można go bardzo dobrze wykorzystać, bo zaraz czekałem na zagrywki, z tego co kojarzę. Pamiętacie, jak mówiłem wam o wiatrze? Właśnie teraz ten wietrzyk mi pięknie wieje w plecy. Dosyć mocno bym powiedział. To się rzadko zdarza w Alpach. Przepychanie korby, jazda pod wiatr, ostry wiatr i nachylenie. Ale za chwilę ten wiatr popcha mnie do przodu. Poskręcam. O Panie. Boże, jakie to jest piękne uczucie. Jak Cię wiaterek chodzi, jeszcze pomaga w podjeżdżaniu. Nigdzie tak nie miałem, słuchajcie. Hi. Powiem wam, że rzadko się zdarza, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby wjazd na Przełęcz miał tyle możliwości, bo tak naprawdę to, co tutaj widzimy, to jest autostrada. Jest jeszcze jedna droga, tamta. Do tego jest skrót w ogóle tej drogi, którą ja teraz jadę. Oczywiście nie jadę skrótem, bo jestem masochistą, nie? No, tak to wygląda. Trzeba jakoś wytrzymać tą prostą z wiatrem, który naprawdę się teraz nasilił, i podjechać tam i obkrążyć to zbocze i zacząć podjeżdżać. 6 km do szczytu Przełęczy. To chyba dobry czas, żeby zjeść jakąś resztkę Snickersa i zapić tą paskudną wodą, którą już po prostu mam w gardle. Ciśniemy dalej. Nie nagrałem tego wcześniej, ale powiem wam, to jest w ogóle dosyć zabawne, że na tej drodze występują takie słupeczki, wiecie. Za tymi słupeczkami jest po prostu ściana i tam była wcześniej autostrada. Także jak ktoś wypadnie z drogi, z tej drogi, to może się okazać, że wyląduje dosłownie na autostradzie. Serio. Ja nie przesadzam. No, taki mamy klimat. Zostało mi niecałe 6 km podjeżdżania. Na chwilę obecną będzie trzeba się wdrapać na tamten pułap i tam są agrafki. Mnóstwo jest agrafek. Sytuacja się wyklarowała, a jak widzicie, te śmigło jest ostatnia agrafka. No to jedziemy. Nie ma na co czekać. Ale jeszcze tam do górki. Jeszcze trochę. 3 km 400 metrów. No. Tam do góry. Ale powiem wam, szkoda, że nie numerują tych zakrętów jak na Stelvio. To by było coś. Akurat tu to by było uzasadnione.
3 km, 10 zakrętów. Koniec jest bliski. Ostatnie 900 metrów. Jest już na tyle późno, że ludzie się zaczęli rozstawiać, parkować, łowić ryby. Po prostu szaleństwo. Tu nigdzie w sumie nie ma zakazu. Nigdzie. Ja się przynajmniej nie doszukałem. No ale ja tu nie chcę nocować. W nocy będzie bardzo zimno. Jesteśmy. Dojechaliśmy. Szczyt Przełęczy. Szczyt tej Przełęczy, to powiem wam szczerze, jakieś nieporozumienie. Jeden ładny akcent, który jest przede mną. A tak to budy z bratwurstwami, pełno kamperów, wieje jak diabli. Jak mam być szczery, nic specjalnego, ale czeka nas zjazd, niezbyt duży, 11 km na 1600 metrów około do najbliższego miasteczka i tam spróbujemy poszukać noclegu. O samej Przełęczy mogę powiedzieć tyle, że wjazd jest godny uwagi, naprawdę ma swój charakter. Zobaczymy jak będzie ze zjazdem. Żeby nie było, słuchajcie, ja nadal uważam, że warto tutaj wjechać z uwagi na to, że ten wjazd na Przemyśl ma swój naprawdę niepowtarzalny charakter. Tam nie ma zbyt wielu barierek, przeszkadzacy. Jest nawierzchnia trochę inna. Jest naprawdę ładnie. Czeka nas 10 km zjazdu. Teraz już widzę, że głównie pod wiatr. Ale teraz to już nie ma większego znaczenia. Tylko mam nadzieję przynajmniej. Jesteśmy na 2107 metrów. Trzeba rozgrzać te klocki, co by lepiej hamowały. Co ja tutaj widzę? Gdzie zabawa? No troszeczkę dziur tutaj jest, powiem wam. Oj, żeby się nic nie urwało. Ależ to idzie! Matko Święta! Niezły jest ten zjazd, powiem wam. Tylko trochę trzęsie. Au! Jasna cholera, to jest to. Właśnie dlatego tu przyjechałem, żeby sobie pobyć na zjazdach. O, to jest dobry powód, nie? No powiem wam, całkiem tu ładnie. Całkiem, nie? Szukuje się długa prosta. Ciekawe ile wyciągnie. Ładna gratka, ładna, trzeba przyznać. O, hamowanko. Tak, już najwyższy czas. O, co za muchy paskudne. Fuj. Krz. Ten absolutny brak barierek, wyobraźcie sobie jakąś interakcję z autem w tym momencie, no jasne. To by była zabawa, nie? Oj, to
by było. Niesamowite doświadczenie. Ten zjazd. Naprawdę. Jeden z lepszych. Słuchajcie, prawda jest taka, że tu w tej miejscowości nie ma ani jednego sklepu. A ten sklep będzie mi jutro potrzebny, żeby się zaopatrzyć na wjazd na następną przełęcz. Dlatego muszę zjechać jeszcze niżej, pokonać jeszcze 4 km. Więc nie ma dramatu, nie umrę jutro przez to, a przynajmniej będę miał z rana sklep i wjadę na furkę, mam nadzieję. Po prostu trzeba o tym pomyśleć, no niestety tak to wygląda. Cały zesztywniałem. Ciekawy, w jaką stronę wiatr to będzie wiał. Czy w mordę, czy tak jak wieje teraz. Bardzo jestem ciekaw. Mam dosyć fajną miejscówkę przy wodzie, ale jej nie słychać, z czego się bardzo cieszę. Tu się rozłożę i będę miał święty spokój i ładny widok. A jutro z rana skoczę na zakupy i będę dalej walczył. Dzisiejszy dzień to rekordowy dystans. Do setki zabrakło 3 km, przewyższenia około 2200 prawie. No, na temat tej przełęczy już swoje powiedziałem, nie będę się powtarzał. Zjazd był absolutnie fenomenalny. Można powiedzieć, że będzie do zapamiętania, w ten sposób. Ale jutro czeka nas następna przełęcz. Będzie to furka, tak zwana, kultowa, jedyna, po prostu najlepsza. Bardzo jestem ciekaw tej przełęczy. Z mojej lokalizacji na szczyt wychodzi 22 km, więc jest wreszcie jest tak, jak powinno być, tak, że rano sobie zrobię zakupy, podjadę i już będzie ok, wszystko. 1000 metrów przewyższenia na 21 km. W sumie trochę sporo, nie? Także jestem z siebie bardzo dumny, że dzisiaj zrobiłem tą przełęcz, bo ja po prostu nie chciałem tego odkładać, chciałem to zrobić już teraz i to mi się udało. Nawet nie czuję się jakiś wybitnie zmęczony, z czego jestem bardzo zadowolony. Znaczy pewnie wyjdzie jutro zmęczenie, zobaczymy. Podgrzewam sobie jedzenie, danie, chicken tikka z ryżem. Powiem wam, to jest super sprawa. Awaryjnie, nawet nie awaryjnie, po prostu ja codziennie mam coś takiego i to są kalorie, to są dobre rzeczy. To naprawdę jest fajny posiłek i dobrze smakuje, naprawdę. Ja polecam, bo gdyby nie to ja bym teraz, wiecie, ja nie wiem co bym jadł, tak szczerze mówiąc, bo został mi pomidor i jabłko i suche pieczywo. Jest 21:36. Jeszcze tylko herbatka, coś do herbatki, danie z paczki i myślę, że pójdę spać, bo jestem, już czas po prostu, żeby iść spać, tak, jak mam być szczery. A co będzie jutro, to czas pokaże. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, że nie będzie padać w nocy. Póki co się żegnam. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że nocka będzie spokojna. Trzymajcie się.